jest radio, nie? A w tym odcinku na ogień wlatuje Spirit Box. Czyli jedno z najczęściej stosowanych urządzeń podczas badań paranormalnych. Jak tak naprawdę rozróżnić, kiedy zjawisko jest normalne, a kiedy paranormalne? Zginiesz? Jeżeli fale FM są ładnym strumykiem rzeki, no to fale AM są takim jakby oceanem, gdzie się może tak naprawdę wszystko znaleźć. Pójdź, bardzo mocno zrozumiałe. Co ty p***isz? No ale jeżeli na przykład pada twoje imię, czy padają jakieś inwektywy. Ale było takie da aniel. Wiesz, że nie masz prawa ze mną iść, jak stąd wyjdę. Dziwnie się robi też, jeżeli ten jakiś głos na przykład, jaki usłyszymy, on się powtarza. A zaczęło się od niebie. Chyba wcześniej było mężczyzna, ale niezrozumiałe, a później nie, kobieta też niezrozumiałe. Jak się odpaliło. I to był moment, w którym ja prawdopodobnie dotknąłem ducha. Nie wiem, A czy no pamiętasz tak, tą no tak, sytuację, nie? no. Boże, on mnie dotknął? Kto cię dotknął? Jesteś tu obok mnie? Pomachaj. Nie do mnie, do kamery. Bo chyba przypadkiem nagrywanie włączyłem. No to już mamy wszystko. Spirit Box, czyli jedno z najczęściej stosowanych urządzeń podczas badań paranormalnych. Jego główną funkcją jest skanowanie częstotliwości radiowych, czy to na paśmie FM, czy na paśmie AM. Czym są te pasma, czym się różnią, no to zaraz sobie do tego przejdziemy, no ale idźmy po kolei. Tak, warto wspomnieć też, że jest to narzędzie po prostu, a nie dowód na zjawisko paranormalne i tak naprawdę główną rolę odgrywa tutaj interpretacja tego, co słyszymy, a nie sam fakt. że Tak, coś główną rolę jest, nie? i jednocześnie no, jest to jakby największe zagrożenie, jakby największa pułapka tutaj w tym wszystkim. Więc tak jak Daniel wspomniał, urządzenie to, Spirit Box, skanuje pasma FM lub AM i zatrzymuje się na ułamki sekund na danych częstotliwościach. To też w zależności od tego, jak szybko ustawimy, bo jest taka opcja. I zbiera takie strzępy dźwięków, czyli jakieś tam różne szumy, głosy, czasem muzykę, bo to wiadomo, jednak są to fale radiowe, nie? Tak, fragmenty audycji, reklam, no różne tam rzeczy można trafić. Dobra, Spirit Box ma tutaj kilka przycisków, które pozwalają no głównie właśnie włączyć to skanowanie i ustawić szybkość tego skanowania. No a także oczywiście ustawienie głośności, wybór między skanowaniem fal AM a FM, no i dodatkowe bariery typu latarka, podświetlenie ekranu i w zasadzie to tyle. Aha, i wybór jednostki temperatury, bo on też mierzy temperaturę w swoim otoczeniu, więc może pokazywać albo w Celsjuszach, albo w Fahrenheitach. Chyba nigdy nie zwróciliśmy na to uwagi. Nie, chyba nie. Także ma parę dodatkowych barierów, no ale wiadomo, to co ma robić, no to robi dobrze, więc na tym się koncentrujemy na naszych badaniach. FM to jest to, co każdy z nas praktycznie zna z auta, tak? Czyli to są fale, na których praktycznie wszystkie stacje radiowe w Polsce po prostu działają, nie? Raczej już żadna stacja, a jak już to może jedna i to taka lokalna. Jest tam jedna, No. tam dokopaliśmy się, że to się nazywa Radio Twój Słupsk. Tak, ono działa na AM jeszcze, Gdzieś nie? tam jeszcze działa na tym AM-ie, ale to jest bardzo lokalne, bardzo gdzieś tam jest ograniczona moc tego nadajnika, więc raczej tego się nie uwzględnia przy takim ogólnym podziale. No ale tak, ogólnie no to wszystko w Polsce praktycznie jest na FM-ie w tym momencie oparte. Tak, FM generalnie ma zasięg głównie lokalny. Jakby to też możecie sami zaobserwować jadąc gdzieś na przykład na wakacje, gdzie słuchacie sobie RMF FM, a nagle włącza wam się Radio Maryja. Mimo że nie zmieniliście stacji, nie? To, No, to no. też jest właśnie jakby tego powód.
że one nie są na tyle długie. I z uwagi też, że nie są na tyle długie, nie odbijają się od jonosfery w porównaniu do fal AM. Fale AM odbijają się od jonosfery, można je porównać bardziej do takiej radiowej dżungli. Można tutaj więcej rzeczy wyłapać, mają szerszy zasięg. Jeżeli fale FM są ładnym strumykiem rzeki, no to fale AM są takim jakby oceanem, gdzie się może tak naprawdę wszystko znaleźć. No i dzięki temu, że się odbijają od jonosfery, która działa trochę jak kosmiczne lustro, no to te fale mogą pokonać setki, a nawet tysiące kilometrów. Oczywiście przy zastrzeżeniu, że nadajnik będzie miał odpowiednią do tego moc. No bo tak jak właśnie ten podany wcześniej przykład radia Twój Słupsk, to mimo że działa na falach AM, to tam jest nadajnik o jakiejś mikromocy, więc to w ogóle do jonosfery nie dociera. No ale co do zasady, właśnie ci więksi nadawcy mogą być słyszalni u nas, w Polsce na przykład, z zagranicy i to daleko hen, gdzieś tam z Rosji, z Ukrainy, z Niemiec, z Czech i tak dalej, nie? Albo nawet jeszcze dalej gdzieś tam były przykłady, że w północnej Afryce coś można zasłyszeć, nie? Aha, bo tej jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałem. W nocy te fale są lepiej słyszalne na odbiornikach typu Spiritbox czy po prostu odbiornikach radiowych, dlatego że jonosfery nie brudzi promieniowanie UV, nie? Jeżeli nie ma tam promieniowania słonecznego, to no nie chcemy tutaj wchodzić w fizykę i udawać, że jesteśmy jakimiś doktorami w tym, Bo nie jesteśmy. w tej dziedzinie, no sami jakby próbujemy to zrozumieć i przekazać w jakiś taki sensowny sposób. Dobrym przykładem takiego większego nadawcy, który słychać przykładowo właśnie u nas, a jest oddalony dość mocno od Polski, no to jest Radio Rosji, które działa na nadajniku o mocy 1000 kW, co no, samo obrazuje skalę w porównaniu do tego właśnie Twojego Słupska, gdzie tam jest 800 W, Nie, czyli... ten... A no, 800 Tak, W. tak, tak. No, I no, tam, no, no. czyli tutaj mamy niecały 1000, a tu mamy niecały 1 kW, a tutaj mamy 1000. Tak. No, Myślę, że to prościej powiedzieć. no, ale właśnie to pokazuje skalę i dzięki temu, nasłuchując fal AM w Polsce, możemy usłyszeć na przykład zagraniczne słowa gdzieś typu rosyjskie, ukraińskie czy z jakiegoś Bliskiego Wschodu, gdzie to jest wyraźnie słyszalne. Tak. I to w sumie po części też wyjaśnia to, co się stało w Anachowie u nas. No dokładnie. Właściwie po Anachowie zaczęliśmy grzebać tak naprawdę o tych stacjach radiowych i żeby właśnie zrozumieć zjawisko, jakie tam ten Spiritbox nam wyłapał. No bo co tam było? Tam podczas ślepej sesji mieliśmy... Wiesz co, tam było po prostu dużo słów właśnie, między innymi pochodzenia rosyjskiego czy ukraińskiego, jakby języki są podobne, więc ciężko zrozumieć. Ale tam się też pojawiały właśnie niemieckie, po prostu słowa w innych językach, nie? Coś po niemiecku było. Coś po rosyjsku. Na bank rosyjski. No, to dosyć sporo narodowości się tu pojawia. Powiesz mi coś jeszcze? Ej, to są różne języki w ogóle. Ciekawe. Tak, i na tamtym etapie nie bardzo wiedzieliśmy, z czego to wynika. Tak, trochę właśnie tu też wracając do tego, jak interpretacja jest ważna podczas tych badań ze Spiritboxem, właśnie. że my zaczynaliśmy to podpinać pod to, że wiecie, że no to jest opolskie, tam jakby wiele po prostu nazw miejscowości ma też drugą nazwę niemiecką, że to wiecie, jakieś poniemieckie tereny i tak dalej, więc Tak, może dlatego. Historycznie też tam było z Niemcami powiązane No. i szukaliśmy powiązania takiego właśnie jakby bardziej historycznego, no a okazuje się, że jednak wystarczy po prostu poczytać troszeczkę bardziej o technicznych sprawach związanych z działaniem fal radiowych i się wszystko szybko wyjaśnia. Tak. Tym bardziej, że to było około 1 w nocy, jak dobrze pamiętam, a to jest najlepsza pora właśnie dla fal AM, żeby przebyć jak najdłuższą drogę, czyli jest większe prawdopodobieństwo tego, że usłyszymy coś z drugiego końca kontynentu albo gdzieś tam właśnie z Rosji czy z jakiejś północnej Afryki, nie? To też dlatego, że promieniowanie słoneczne
nie ma wtedy takiego promieniowania słonecznego, które by zaburzało ten ruch w jonosferze, więc te fale mogą jeszcze dłuższą drogę przebyć niż by przebyły w ciągu dnia. Jeszcze jedna kwestia, którą warto doprecyzować, no bo skoro wszystkie fale AM idą za granicy, no to jak to jest, że jednak czasem też wyłapujemy polskie słowa na Spiritboxie. Pierwsza możliwość najczęściej spotykana to jest taka, że to są radia ulokowane za granicą, ale z polskojęzycznymi audycjami. Druga opcja to można też, trochę rzadziej, ale jednak też można wyłapać CB radio albo jakieś krótkofalówki gdzieś tam w okolicy, jeżeli ktoś akurat coś nadaje. No i najrzadziej, no ale też trzeba to wziąć pod uwagę, tak jak ogólnie przy zjawiskach paranormalnych. Jeżeli coś jest możliwe, no to trzeba to wziąć pod uwagę. No to są testy techniczne stacji radiowych, które sobie mogą tam po prostu gdzieś tam w eterze też latać. Jak tak naprawdę rozróżnić, kiedy zjawisko jest normalne, a kiedy paranormalne? Te odpowiedzi na Spiritboxie. I tak naprawdę myślę, że ciężko jest jakby to tak zero-jedynkowo opisać, ale trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy, czyli jak na przykład pojawia się muzyka, są różne głosy, słyszymy coś, co jest dla nas podobne, na przykład jak słuchamy radia, typu jakaś reklama, jak te brzmienia są takie czyste po prostu albo powtarzają się często, no to możemy jakby stwierdzić, że jednak jest to radio, nie? To tak trochę musimy pomyśleć, że jest to trochę podejrzane, nie? Tak, no zwłaszcza na falach FM, no to nieraz nam się zdarzyło, że właściwie utworzył się mini konkurs, jaka to melodia, nie? Poleci jakieś dwie nutki i to jest To jakiś, kojarzę, jakiś nie? kawałek X na przykład, No. nie? To kojarzę gdzieś tam skądś. Cyrk, no. Cyrk. Radio, nie? Strasznie dużo muzyki. Nie, daj AM, tylko najwyżej przycisk. Przycisk tylko. No. Więc właśnie na tych falach FM jest duże, bardzo duże ryzyko właśnie, że w Spiritbox wyłapie faktycznie fragmenty audycji radiowych. Też nie powiem, bo się zdarzały nieraz jakieś dziwne tam odczyty. No ale jednak z uwagi na to, właśnie z uwagi na to, że jest duże ryzyko, no my co do zasady się przenieśliśmy na badaniach na te fale AM. Dziwnie się robi też, jeżeli ten jakiś głos na przykład, jaki usłyszymy, on się powtarza, że co jakiś czas słychać ten sam głos. Właśnie No, ten sam głos. Już oczywiście to też można powiedzieć, że przeszliśmy całe spektrum i znowu jesteśmy tam na jakimś tam zakresie częstotliwości i to z tego wynika i oczywiście to może być też prawidłowa interpretacja. No ale jeżeli na przykład pada Twoje imię, czy padają jakieś inwektywy, jakieś, no ostatnio tak mieliśmy właśnie w tym folwarku, nie? W tym bloku, że tam padały, no żeby nie cytować, to powiem po prostu brzydkie słowa. Mieszkałeś tu? Mieszkałaś? Zjedz, coś w tym stylu, takie zje na pewno było na początku. Daniel, teraz słychać lepiej niż na AM, bo na AM słyszę strasznie głośno szum, ale nie słyszę w ogóle odpowiedzi, tylko tutaj za to słyszę dużo muzyki, nie? Ale było takie Daniel. Wiesz, że nie masz prawa ze mną iść, jak stąd wyjdę. Pójdź, bardzo mocno zrozumiałe. Co ty p***isz? Nie zazdroszczę. Jaja se robisz? Szczerze. No raczej mało prawdopodobne, żeby w jakimś radiu leciały takie słowa. No i generalnie, jeżeli jakby te wypowiedzi są... logiczne po zaczynają prostu, być nie? logiczne Że właśnie, takie no, że... zadajesz pytanie i dostajesz odpowiedź takiej, no że nie jakiej byś oczekiwał,
ale jaka ci pasuje teoretycznie do twojego pytania. Tak, jakby kontekst się zgadza, nie? No, I tutaj najlepszym przykładem chyba byłaby nasza ślepa sesja w Głogoczowie, gdzie tam no, zrobiło się aż zbyt logicznie w pewnym momencie. Tam była ta rozmowa o księdzu, nie? I no to była chyba jedyna sesja, którą faktycznie musiałem przerwać jakby tak w taki bardziej nagły sposób niż normalnie, bo no, zrobiło się gorąco po prostu w pewnym momencie, nie? tak, ta sesja w ogóle była dziwna, bo jakby to wtedy Daniel miał słuchawki na sobie, miał zasłonięte oczy. I to był moment, w którym ja prawdopodobnie dotknąłem ducha. Nie wiem, A czy no pamiętasz tak, tą no tak, sytuację, tak, nie? no. Ja ruszyłem tam ręką po prostu, a Daniel nagle mówi, dotknął mnie i zaraz zaczął, No, takie usłyszał rzeczy śmiech, właśnie. nie? Jakbym połaskotał czy coś, no. Jesteś tutaj? Potrzebujesz pomocy? Albo tutaj. Boże, on mnie dotknął? Kto cię dotknął? Jesteś tu obok mnie? Prawdopodobnie, bardzo wyraźne. Prawdopodobnie, czyli jesteś tu. Tutaj? Dotknąłem cię znowu, jesteś tu? Jest. Powiesz mi, co tutaj się stało? Zostałaś skrzywdzona? A może potrzebujesz odprowadzenia? Poprzez Jakby chcemy ci ciszę. pomóc, nie jesteśmy tutaj w złych zamiarach. Śmiech albo płacz. W sensie jako odgłos. To miejsce... Śmiech, ale... Co? No jest to dziwne, to rzeczywiście jest takie, że no nie wiem, w radiu byś to usłyszał? Takie no, No, właśnie, jeszcze w takich późnych godzinach jakby no nie wiem. właściwie zawsze można naciągnąć, że gdzieś tam w jakimś radiu czy coś, no gdzieś tam coś padło, nie? No ale mówię, jeżeli tych odpowiedzi się pojawia kilka z rzędu i one pasują po prostu do sytuacji, w której my jesteśmy w danym Tak. momencie, i jeszcze niechże to będą jakieś właśnie powtarzalne głosy albo jakaś taka wtedy właśnie dziwna, totalnie bym powiedział demoniczna jakaś barwa głosu, śmiechu, no to robi się niepokojąco naprawdę, nie? To wtedy można się zastanawiać, czy zjawisko jest normalne czy paranormalne. Jak możecie zobaczyć na naszych filmach, my jakby ze Spirit Boxa częściej korzystamy w troszkę inny sposób niż taki domyślny, czyli jakby nie odpalamy go samego w sobie, tylko wpinamy do niego słuchawki, zakładamy opaski na oczy i w taki sposób słuchamy. To właśnie się nazywa ślepą sesją. No a ślepa sesja wywodzi się właściwie z bardziej klasycznej, już wcześniej stosowanej tak zwanej metody Estesa, która polega generalnie na tym samym właśnie, że odcinamy się znaczy osoba nasłuchująca odcina się od zmysłów innych niż słuchowe, stąd właśnie jest ta opaska na oczy, żeby skoncentrować zmysł słuchu na tym, co uda się usłyszeć. No i osoba nasłuchująca nie zna, nie słyszy pytań. Wiadomo, że czasem coś tam się gdzieś przebije, ale jednak założenie jest takie, że jak mamy te słuchawki na uszach, to żeby tego nie słyszeć i faktycznie Tak, no, raczej- tutaj to wygłuszenie jest ważne, nie? Tak, No. raczej właśnie jakby jak z tego korzystamy, to mamy dźwięk jakby na tyle głośny, że po prostu nie słychać jak ktoś zadaje pytania, chyba że krzyczy. No, Nie? no to wtedy wiadomo, nie? No, to Ale no- się przebije. No, ale raczej tych pytań nie słychać, nie? No, a druga osoba po prostu zadaje pytania i próbuje jakby pociągnąć tą rozmowę w jakimś logicznym kierunku i zobaczyć, czy uda się to faktycznie zrealizować, nie? Czy uda się z tego jakikolwiek sens wyłapać. Zginiesz? Nie zginę. Ja ani nikt tutaj nie masz na to wpływu. Nie przez ciebie. I nie dzisiaj. No i tutaj po raz kolejny wchodzi właśnie ta pułapka największa Spirit Boxa, czyli interpretacja, która też może wynikać częściowo z tak zwanej pary idoli. I to jest zjawisko zupełnie takie, bym powiedział, znane biologiczne, które polega na tym, że słyszymy to, co chcemy słyszeć po prostu. Czyli jak usłyszymy jakiś tam
fragment audycji, niewyraźne słowo, to automatycznie nasz mózg je przerobi na słowo, które będzie nam znane, będzie nam pasować do kontekstu, więc tutaj trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać, żeby nie popłynąć po prostu z tematem i no przynajmniej my stosujemy taką zasadę raczej wstrzemięźliwości, jeśli chodzi o to, co... Ja tak robię, że jeżeli czegoś nie rozumiem, to wolę nie powiedzieć, niż powiedzieć na siłę, nie? Tak, Bo to no. potem może tylko przekłamać, jakoś gdzieś tam zniekształcić to badanie. No ale to warto po prostu o tym pamiętać, nie? Że to jednak mózg też potrafi zrobić swoje. Dla mnie osobiście ślepa sesja jest o tyle ciekawa, że ja często jako nadajnik czy odbiornik, jeśli tak to mogę nazwać, po prostu właśnie tak jak wspominaliśmy, nie słyszę, jakie pytania zadaje Daniel czy Agnieszka, czy ktokolwiek jest z nami i dowiaduję się tak naprawdę o tym, jak ona przebiegła razem z wami oglądając film. Nie, to jest właśnie o tyle ciekawe, że wy nawet, No w sumie nawet tak, mimo, w sumie że tak, mi no. powiecie jakby co tam były za odpowiedzi, to ja w tych emocjach jeszcze na żywo tak nie wyłapię tego za bardzo i oglądając już ten film wtedy myślisz sobie, ty, to ma sens rzeczywiście czasem, No. nie? Albo bez sensu, nie? Albo jest bez sensu, bo jakby uwierzcie, że doświadczając czegoś takiego, jak słyszycie te czasem po prostu słowa, a czasem coś, co przypomina słowo, no to jest takie, to o czym oni gadają w ogóle? Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? No. I praktycznie nigdy nie ma dla ciebie, a okazuje się później, że rzeczywiście jednak może mieć ten Może sens, mieć, nie? no. Nie zawsze, to też jest trochę loteria z tym, ale no, bywają dziwne różne przypadki. Też fajne i ciekawe w tych ślepych sesjach jest to, że one są nieprzewidywalne po prostu. To nie jest tak, że my to gdzieś tam planujemy, jakoś sobie to reżyserujemy i tak dalej, tylko po prostu odpalamy Spirit Boxa, zakładamy te słuchawki i płyniemy z tym, otwieramy się na to, co się wydarzy, co usłyszymy. Jest to jakiś taki element zaskoczenia też dla nas samych. No i to mi się właśnie wydaje, że też jakby mimo tych wszystkich pułapek troszkę podbija jakby wiarygodność, jeśli chodzi o naszą diagnozę, nie? Tego, co tam badamy w danego przypadku. No to też jest kwestia tego, że jeśli to się rzeczywiście jakoś te odpowiedzi na Spirit Boxie sklejają z tym, co się działo wcześniej jakby podczas całego badania, no to w ogóle już wtedy robi się No tak, ciekawe, tak, nie? no. To tak było chyba w Chrzanowie, nie? Że dobrze mówię? Tak. Że tam to zostało jakby nakierowane. Potwierdziło się to, co wcześniej Tak. przypuszczaliśmy z tymi odgłosami domu, Mhm. z tym, że tam się jakieś takie życie toczy i jakby sesja na Spirit Boxie właśnie tylko nas utwierdziła w tym przekonaniu, które tam wcześniej mieliśmy, nie? Mhm. Grób, znowu. Grób znowu. Dla mnie to brzmi jak jakieś wyrywki z jakiejś kłótni czyjejś. Że ktoś nie ma rozumu, że chcesz go zabić. Że tak, W sumie, no. to sens, że ty, że nie, nie wolno czegoś tam. A zaczęło się od niebie. Chyba wcześniej było mężczyzna, ale niezrozumiałe, a później nie, kobieta też niezrozumiałe. Jak się odpaliło. No, A zaczęło się od niebi. no to Faktycznie brzmi tak- pasowało, taka nie? kłótnia, Jeszcze taka raz ostra, powiedziała nie? kobieta oraz mężczyzna, czyli No jakby właśnie. między sobą to mówili do siebie, nie? No właśnie. Że no jeden drugiego mógł bić, nie? No w sensie No, kobieta mówi- też mogła bić. Co tu się stało w tym domu? Wiecie, no to też to zawsze można to sobie dopowiedzieć, bo to jest jednak No trochę tak, takie tak. tworzenie historii w tym momencie, po prostu z losowych słów, które słyszymy. Ale ma to jakiś sens. Jeśli to naprowadza nas w jakimś kierunku, no to rzeczywiście wydaje mi się, że jest to dobre i ciekawe, nie? No zdecydowanie jest to taki element, z którego warto korzystać, tylko po prostu trzeba uważać z tymi pułapkami wszystkimi. No to co, podsumowując, Spirit Box bardzo ciekawe urządzenie, przydatne, ale może łatwo zmylić. Także to jest takie narzędzie fajne, ale takie niebezpieczne do interpretacji, nie? No dokładnie. Tak jak i każde inne narzędzie, No, służy tak czemuś, naprawdę. tylko warto po prostu wiedzieć, na co uważać i używać jakby zgodnie z założeniami. Tak. No nie wierzyć wszystkiemu, co słyszymy, nie? Jakby, no to nie zawsze duch.
Właściwie to rzadko, Ale właściwie to rzadko. ale No, nigdy nie wiesz, nie? ale nigdy nie I właśnie o to wiadomo. w tym chodzi. Dzięki serdeczne, że zostaliście z nami do końca. Widzimy się niedługo w następnej naszej wyprawie, w następnym naszym badaniu już gdzieś w terenie. Tymczasem standardowo będziemy wdzięczni za wszystkie słupki, lajki i wszelką aktywność, ale teraz też pojawiły się nowe opcje na YouTubie, ogólnie i nowe opcje dla nas, czyli hype zwane również podbiciami. Zachęcamy, żeby sobie tam poklikać, zobaczymy dokąd nas to doprowadzi. Na pewno jest to fajny rodzaj wsparcia dla nas, dla małych twórców. No a jeśli ktoś by chciał nas bardzo wesprzeć, no to też jest opcja, żeby nas zdonatować, że tak powiem. Przyciski są dostępne pod tym filmem bezpośrednio na YouTubie, także za wszelkie wsparcie, naprawdę wielkie dzięki. Rozwijamy się, idziemy powolutku do przodu i to wszystko dla Was, to wszystko dzięki Wam. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Podążajcie z nami. Szlakiem. Tajemnic.